Opuściliśmy piękną, nieco dziką Bośnię i Hercegowinę i wjechaliśmy do Chorwacji. Tutaj plan nie budził wątpliwości. Wjeżdżamy na Sveti Jure, 1762 metry nad poziomem morza, a po drodze zatrzymamy się na spacer po nowo wbudowanym tarasie widokowym w Parku Narodowym Biokowo. Spacer po tak zwanym skywalku pompuje nieco adrenaliny, a dalsza jazda krętą drogą w kierunku Sveti dorzuca jej jeszcze więcej. Zwłaszcza przy mijaniu samochodów na niezwykle wąskiej drodze wiodącej na szczyt. Punkt widokowy, a to dopiero 2/3 drogi, jeszcze 10 km do celu. Na końcu drogi znaleźliśmy mały parking i kłopoty. Cały parking nie jest wypoziomowany i wszystkie miejsca, w których można się zatrzymać, są położone na lekkim spadku. O ile samochody nie mają z tym żadnego problemu, o tyle zatrzymanie się motocyklem na takim spadku nie pozostawia miejsca na błąd oraz stwarza dość duże problemy z wyjechaniem z parkingu. Uprzedzam, bo choć warto wjechać aż na samą górę dla górskich widoków, to jednak trzeba być przygotowanym do pewnych problemów już na miejscu, na wspomnianym parkingu. Z Parku Biokowo po wizycie na szczycie Sveti zjechaliśmy, wybierając się w dalszą podróż magistralą adriatycką. Jedąc tą krętą drogą, w dużej mierze umiejscowioną nad przepaściami, należy liczyć się z tym, że nie można pokonywać jej z pośpiechem. Mimo alternatywy w postaci innych dróg dojazdowych, turyści, w tym oczywiście także my, mając na względzie możliwość chłonięcia malowniczych krajobrazów, celowo wybieramy właśnie magistralę adriatycką. Droga ta określana jest jako jedna z najpiękniejszych na świecie. Nawet niebezpieczne warunki atmosferyczne nie wykluczają jej z użytku, a wizualnie jest ona niezwykle atrakcyjna. To info to było tam podane za onet.pl, bo nie chciało mi się samodzielnie opisywać tej drogi. Z magistrali zjechaliśmy w Szybeniku, by zwiedzić Park Narodowy Krka i obejrzeć jeden z największych w Chorwacji kompleksów wodospadów ze słynnym Roškim slapem. Samo przejście kładkami po parku pozostawia niezapomniane wrażenie, a w połączeniu z możliwością kąpieli w chłodnej rzece Krka winduje tę atrakcję na poziom bardzo wysoki. Niestety we wrześniu 2022 roku nie było możliwości kąpieli u stóp wodospadu Roski, więc to windowanie atrakcji zatrzymało się na dość wysokim poziomie, ale szczytu nie osiągnęło. Ja byłem w tym parku już drugi raz i zdecydowanie wizyta w 2016 roku pozostawiła u mnie lepsze wrażenie, a to przez możliwość popływania w rzece przy samym wodospadzie.
Pogoda nadal sprzyjała, więc odkręciliśmy nieco tylko manetki i korzystając z gorącego jeszcze asfaltu pojechaliśmy dalej przepiękną widokową magistralą adriatycką na północ Chorwacji w promieniach zachodzącego już słońca. Nocleg zaklepaliśmy sobie pod Splitem, by jeszcze następnego dnia móc cieszyć się drogą i pięknymi nadmorskimi widokami, zanim wjedziemy do Słowenii i zupełnie już pożegnamy się z Adriatykiem.